Koniec słynnego asfaltu w gitarach Harley Benton SBK. Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale właśnie pokażę Wam, co takiego zmieniło się w tychże czarnych potworach od marki Harley Benton, a przy okazji troszeczkę przypomnijmy sobie tematykę o tym, z czego te gitary są zrobione i przypomnę pewien znany eksperyment sprzed kilku lat. No nie ma co przedłużać, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli poinformowani o wszelkich nowościach na tym jakże fantastycznym kanale i zaczynamy. Tak, słuchajcie, temat jest taki, że na temat gitar Harley Benton SBK już odkąd pojawiły się na rynku, krążyły wszelakie plotki. Tak wam przypomnę, że to była seria gitar, były gitary elektryczne, były przeróżne gitary basowe, była oczywiście cała masa zadowolonych użytkowników i zwolenników tychże gitar i oczywiście antyzwolenników. A co się z tym wiązało? Były różne mity i spekulacje, że to niemożliwe, żeby te gitary były z drewna, nawet z kilku kawałków drewna. To musi być jakiś, nie wiem, wiór, jakaś płyta, jakiś paździerz, jakaś szpachla. Niektórzy twierdzili, że jakaś pianka i w ogóle, nie wiem, zmielone kamienie w środku są. Dlatego też łatwo to wszystko było przysłonić tym czarnym lakierem. No i pewien początkujący, nie zapowiadający się wcale najlepiej youtuber gitarowy, który miał jakieś może 1000 max, 2000 subskrypcji, ale prędzej to pierwsze, który nagrywał filmy w wolnym czasie dla przyjemności i nadal tak robi, mimo że troszeczkę tych viewsów miał więcej. Dobra, nie będę wijał w bawełnę. Słuchajcie, wtedy to postanowiłem po prostu zrobić eksperyment społeczny i kupiłem taką gitarę. No i postanowiłem ją przeciąć na pół. No, God, please, no! No! No, spokojnie. Ja wiem, że się mogę powtarzać, ale no mówię. Kiedyś było 1000 obserwujących, teraz jest 15 000 plus TikTok, więc myślę, że naprawdę 90% osób mogło tego materiału nie widzieć. Wcale tej gitary ostatecznie nie przeciąłem, tylko po prostu zdarłem z jej lakier. To, co widzieliście, to były czary-mary i to jeszcze taka hamuwa, więc myślę, że część z Was się zorientowała. No i co się okazało po zdarciu lakieru z tego korpusu tego Harley Bentona? Ostatecznie, jak sprawdzałem, to nie zauważyłem tam ani kawałka szpachli, ani kawałka pianki, ani kawałka kamieni i nie wiadomo czego. Właściwie wszystko wskazuje na to, tutaj nie pamiętam, ale były to albo 2, albo 3 kawałki po prostu drewna, czyli standard, z jakiego tworzy się gitary elektryczne znacznie nawet droższych firm. No i okazało się, że są to faktycznie gitary z prawdziwego drewna. Ku wielkiemu zdziwieniu, co po niektórych, którzy do dzisiaj twierdzą, że te gitary, no to nie są gitarami, tylko wyrobami gitaropodobnymi. Oczywiście są lepsze i droższe gitary. Znajdziemy gitary Harley Bentona typu Fusion, czyli na przykład tego typu gitara, która według nawet lutników rozwala jakościowo gitary za 3 czy 4 tysiące złotych. No i oczywiście też mamy sporo tych tańszych gitar, które no są ok. Nawet w swojej klasie cenowej uważam, że naprawdę mogą wielu osobom się podobać i właśnie te gitary SBK do tego należą. Ja oczywiście tutaj Wam przypomnę ten temat, że jak już zdarłem ten lakier z tego Harley Bentona, no to było mu łyso i stwierdziłem, że no trzeba coś z nim zrobić. Miałem go w ogóle sprzedać w takiej zdartej formie, ale troszeczkę mi się zrobiło szkoda. I tak naprawdę doprowadziłem go do takiego stanu. Normalnie, profesjonalnie pomalowałem ten korpus na jakże, moim zdaniem, fantastyczny różowy odcień.
tak akurat się zdarzyło, że to był ten moment, kiedy była premiera filmu Barbie i Oppenheimer i stąd się śmiałem, że trafiłem idealnie i zrobiłem właśnie gitarę pod tytułem Barbieheimer, a oto materiał zresztą na kanale jest. No ale to przyznajcie, z daleka wygląda kozacko, nie? Jak ktoś chce do kręcenia teledysków itp. itd., do grania koncertów z playbacku, nie no, żartuję, to świetne. Zresztą gitara jest praktycznie nieużywana, jeszcze ma nawet folię na tych maskownicach i tak dalej. U mnie, no nie ukrywajmy, że leży i na coś tam czeka. Siodełko tylko wymieniałem, bo mi pękło, nawet nie wiem w jaki sposób. No i właśnie w tychże gitarach oczywiście wszystko było na czarno. Ja może wezmę tak, jak ona powinna wyglądać, nie? O, pickguard jeszcze zmieniłem, nie? Na czarny. Wszystko było na czarno, cały osprzęt, gryf, klucze itp. itd. Łącznie właśnie z podstrunicą. Ta podstrunica, która tutaj jest, była określona na stronie jako Rose Acker. My się właśnie z gitarzystami, z kolegami zawsze śmieliśmy, nazywaliśmy, że to jest po prostu asfalt, że takie nie wiadomo co to jest. Zwłaszcza, że wiele firm stosowało tak zwany Alternate Engineer Wood, czyli kompozyt sprasowany na podstrunicę. To nawet nie tyle, nawet tanie gitary, nawet droższe gitary marki Ibanez czy coś też stosowały coś takiego. Natomiast to teoretycznie, z tego co można w internetach poczytać, jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostujcie, to właściwie jest drewno, tylko jest to jakiś taki mega termicznie obrabiany klon, ale ja nie wiem, czy robią węgiel z tego klona, czy co, w jaki sposób to jest obiegane, wypiekane w jakiejś wysokiej temperaturze. Jak tak się przyglądamy z bliska, to jakieś niby struktury słojów tutaj widać. I to było właśnie czaderskie w tych gitarach, że naprawdę wszystko było czarne. Tu mam przykład akurat basika tego MB5 właśnie, no z tym Rose Ackerem, no czarniutki basik 5-strunowy do grania barki i na komuniach jak znalazł. Natomiast Harley Benton gdzieś tam w trakcie, no zaczął iść z tą jakością do góry. W pewnym momencie można było zaobserwować zmiany pod tytułem. Zaczęli wprowadzać grawerowane tutaj te płytki, grawerowane klucze, grawerowane mostki. W tej mojej jeszcze wersji tego nie ma. Nie ma takich bajerów. To mogą być nawet te same klucze, ale w tym momencie ten grawer jakoś powoduje takie podświadome myślenie, że no jest lepsze, no bo jest grawerowane. Natomiast doznałem ostatnio szoku, wyjmując basik właśnie PB20. Mówię, co tu się stało? I jak wyjąłem ST20, również to zauważyłem, słuchajcie, nie ma asfaltu. Teraz Harley Benton przestał stosować ten asfalt i normalnie stosuje klasyczne drewno laurel. Już nie ma takiego czadu, jaki był wtedy, czyli czarne jak piekło. Teraz ewidentnie widać z daleka, że mamy drewno. O, widzicie, to jest akurat basik ten PB20 SBK. No z daleka może jakoś to się tak nie rzuca w oczy, ale z bliska no widać ewidentnie, że jest to drewno. I teraz pytanie, czy dobrze, czy niedobrze? Myślę, że tutaj zdania mogą być podzielone, ponieważ no, czad był, jak ta gitara była czarna w 100%. Natomiast ja jakoś nie byłem zwolennikiem tego. Lubiłem po prostu mieć zawsze jakieś tam drewno. Co prawda, zaraz coś mi powie, ale przecież tak nie czujesz tego drewna na podstrunicy palcami jak grasz, więc to ty w ogóle się odzywasz. No okej, może coś takiego być. Czy to dobrze, czy to źle, to już w ogóle nie mam zamiaru się wypowiadać. Niech każdy oceni. Dajcie mi proszę znać, czy waszym zdaniem lepiej te gitary wyglądają właśnie z tą czarną podstrunicą, z tym Rose Ackerem, czy jednak to drewno, które no jest prawdziwym drewnem, czy to też niby jest prawdziwe drewno, tylko opiekane, jest lepsze. No, jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia. Natomiast to, co jeszcze idzie w tych gitarach zauważyć w tej nowej jakby edycji, to powiem wam, że progi tutaj są wypolerowane naprawdę spoko. W tej starej wersji sprzed kilku lat to progi była tarka. Po prostu się, nie wiem czy znajdę w nagraniu z tamtego filmu jak to chrobocze, ale tutaj tu są naprawdę dobrze wypolerowane progi, końcówki nie wystają. Ja tą gitarę z pudła wyjąłem 15 minut temu, więc uważam, że
in plus, że ta jakość idzie do góry, mimo to, że wiele osób nadal jest uparta i że te Harley Bentony do niczego się nie nadają. Mimo wszystko gryf i tak jest tutaj dość, nie chcę powiedzieć grubawy, ale ma coś takiego w sobie, że mi nie do końca odpowiada. To jest, strzelam, ile to będzie miało? 23 mm na pierwszym? 24,42, czyli jest grubiej. Już pamiętam. Tak, 26,75 tutaj. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o po prostu grubość gryfu, te gitary mi zawsze nie odpowiadały. Ja lubię cieniusieńkie gryfy. Te gryfy, które ja lubię, no to takie wiecie, 22-23 mm max tutaj. Te były trochę grubsze, ale wielu osobom myślę, że te grubsze gryfy też mogą odpowiadać. Dlatego zawsze mówiłem, że nie jestem zwolennikiem tych gitar, ponieważ ja grubych gryfów nie lubię. No dobra, ale skoro już mam tą gitarę, to pokrótce po prostu kilka dźwięków wam na niej zagram. Gotowi na czarnego Harley'a? No ale słuchajcie, wszystkie rzeczy, które trzeba, oczywiście się na tym zagra. O, tutaj na przykład czułem, że dla mnie gryf troszeczkę za gruby w tej zagrywce. Wszelkie rzeczy można grać. Chociaż pewnie bardziej wolicie gram na Laneju i RT Studio, byłem na 6 rozkreślony, teraz będę na 8. A czy do dropu?
gra. Powiem wam tak, to nie są złe gitary. To nie są złe gitary, wręcz bym powiedział, że są fajne. Natomiast ja mówię z dwóch perspektyw. Oceniam ją jako instrument. To jest ok. Ja nie lubię czarnych kolorów. Dobrze, że ona nie jest błyszcząca, bo to była tragedia. Ten macik tutaj nie ukrywam, że jest lepszy, aczkolwiek nie wiem, no cóż, nie ma tragedii. Coś tam, te ślady aż tak bardzo nie są widoczne. Na jasnych gitarach tego tak nie widać. Ten gryf jest przyjemny w dotyku, no ale mówię, dla mnie profil i właściwie pewnie jak te profily ten profil jak byłby cieńszy, to na pewno bym się wypowiadał zupełnie inaczej na ten temat, więc ogólnie gitara jest spoczko. Ile te gitary teraz kosztują? No słuchajcie, na Thomanie teraz bezpośrednio te gitary kosztują 470 zł. No to uważam, że to jest sztos, jeśli chodzi o cenę. I nawet nie ma jakichś takich cudów. Wiadomo, trzeba troszeczkę ustawić akcję, intonację, gdzieś tam ten gryfik wyregulować, posprawdzać, może czasami siodełko też podpiłować. Natomiast one są jak najbardziej grywalne. I teraz opcje macie dwie. Możecie oczywiście kupić taką gitarę bezpośrednio na Thomanie lub możecie kupić od kogoś, kto się zajmuje jakby tym, czyli nakłada na to jakąś tam marżę i sprawdza, czy aby progi są w miarę dobrze położone, czy właśnie ustawia intonację i te wszystkie rzeczy, które trzeba, więc każdy z Was ma możliwość wyboru. Ja również się tym zajmuję. Jakbyście chcieli kupić gitarę, która przechodzi bezpośrednio też przez moje ręce, na którą troszeczkę patrzę, to oczywiście zapraszam. Jest taka możliwość, a jeżeli byście mieli kupić na Thomanie bezpośrednio, to będzie mi bardzo miło, jak skorzystacie z tych linków, które są w opisie tego filmu oraz w komentarzu, ponieważ korzystając z tych linków pomagacie w rozwoju właśnie moim tutaj. Tam jest system rekomendacyjny, prowizyjny i Wy zapłacicie dokładnie tyle samo, będziecie mieli możliwość darmowego zwrotu w ciągu 30 dni, 3-letnią gwarancję, a po prostu ja tam jakąś skromną prowizję za to, że zarekomendowałem Wam ten zakup dostanę, więc w ten sposób również mi możecie pomóc. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie gitary basowej. No dobra, odnośnie gitary basowej właśnie tej PB20 SBK, no to tu jest dokładnie to samo, czyli mamy ten gryfik ładny. Mamy też grawer, no grawer nie ukrywam, że na tych kluczach no wygląda znacznie, ponieważ to są wielkie i jest ładnie zrobiony. Dodatkowo też zaczęto wprowadzać takie tutaj ładne cudo, które przytrzymują nam te struny. To nawet w tych gitarach JB20 też jest i bardzo ładnie się to również prezentuje. I sama gitara ta, powiem Wam, że mi lepiej siedzi, ponieważ precek sam w sobie, te stare precki miały grube gryfy, więc tutaj jakby się to, co w łapie ja czuję, zgadza. No i nie ukrywajmy, że te gitary też grają tak jak trzeba. Powiem Wam, że mój kumpel gra od kilku lat na takim basie w zespole punkowym. No, wymienił chyba przetwornik na coś lepszego i mówi: stary, jak ona gdzieś spadnie, coś się obije i tak dalej, albo ją zapomnę i w ogóle gryf się złamie, to zakupię nową i to w ogóle jakiś śmiech. W tym momencie te basy chyba kosztują 550 zł. Więc uważam, że i tak na początek są fajnymi produktami. Natomiast zresztą na temat tych gitarek basowych jest tam jakiś film na kanale, to sobie możecie zobaczyć. To, co ja zdążyłem zaobserwować, czytając na razie oczywiście te specki na Thomanie, no to te gitary Stingraye, nie? Czyli MB4 i MB5. Tutaj jeszcze ten asfalt nadal mamy. Najprawdopodobniej było tak, że była jakaś produkcja, jakiś rzut, kilka tysięcy gitar powstało z asfaltem. Jak się skończyło, powstał nowy rzut i ten nowy rzut już ma właśnie ten Laurel. A pewnie tych MB5, no one są mniej popularnymi basami. Chociaż też bardzo fajnie grają. Jest takie nagranie, to też tego większość z Was nie widziała. Jak gram Alpha, cover tego
tematu słynnego serialu z lat tam 90. i tam gram właśnie na MB5, tylko na takiej, którą ja też sobie pomalowałem po swojemu. To jeden z widzów mi napisał, kurde, ten Harley Benton brzmi lepiej niż mój Music Man. No wiecie, kwestia edycji i obróbki odpowiedniej było, ale zapraszam was, żebyście sobie... A nie, posłuchajcie kawałek tego Alfa teraz. No, bo wiem, że większość nie posłucha, ale może was zmotywuje i zajrzyjcie. Proszę, jak ktoś dzięki temu filmowi tego Alfa obejrzy, no to niech napisze komentarz, że obejrzałem Alfa dzięki temu materiałowi. O, może tak powiem. Więc słuchajcie, tyle mam wam do powiedzenia w tym temacie. Dajcie znać, czy myślicie, że lepszy jest jednak Asfalt, czyli ten Rose Acker opiekany, niby klon, czy lepsze jest to. Taki może mało inwazyjny materiał. Przypominam wam o istnieniu tychże instrumentów i zapraszam was serdecznie do grania. Granie jest najważniejsze. Nie kłóćmy się, grajmy po prostu. Jak ktoś nie lubi Harley Bentonów, to niech nie lubi. Tylko niech nie hejtuje innych za to, że inni lubią. Koniec, kropka. I świat będzie piękny. Dobra, tyle w temacie. Dziękuję za obejrzenie. Ja serdecznie pozdrawiam patronów kanału za to, że ze mną jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jak ktoś z was ma ochotę, to serdecznie zapraszam na Patronite. Jeżeli lubicie to, co robię, lubicie to, co nagrywam i chcielibyście mnie wspomóc, to oprócz rzeczywiście zakupów z tych linków rekomendacyjnych, które znajdziecie w opisie, no to możecie mnie wspierać poprzez platformę Patronite, a nawet pisząc zwykły komentarz, dając łapeczkę w górę, również pomagacie algorytmom i wspomagacie tą działalność tego kanału. Więc za wszystko serdeczne dzięki, bo gdyby nie wy, to nie byłoby mnie i bym nie miał dla kogo nagrywać. Do zobaczenia i dajcie znać, czy dowiedzieliście się też o przecinaniu Harley Bentona na pół dzięki temu filmowi dopiero, czy może jednak jesteście na kanale od dłuższego czasu i ten film jest wam dobrze znany. Dziękuję serdecznie, miłego dzionka czy tam wieczorka. Pa, pa! Stylowo, dobra, jeszcze raz. Jednak rozkręć bardziej, wiń cebuły i bardziej przekładaj od góry. Wiedziałem, no ale na małym ekraniku też inaczej, nie? Dobra, nic mądrzejszego nie zrobimy. Dzwoneczek, abyście byli poinformowani o wszelkich... No co, nie ma co przedłużać, subskrypcja... Dobra, bez metronomu nagrywamy. Co? Umiem chyba mówić bez metronomu.